Jesteśmy w porcie już. Dojechaliśmy. Ładujemy się do łodzi. Człowieku, prywatny statek. Bom dia. Bom dia. Hello. Me llamo Marcin. Tudo bem? Américo, Passarão. Bom dia. O człowieku, jaki wykład. Odpływamy z portu od razu. Nie ma czasu do stracenia. Na takiej stacji jeszcze nie byłem. To jest taka stacja paliw pływająca. Nie brakuje takich uwygodnień jak normalnie sklepik, prawie jak na Orlenie. Wszystko tu jest. Ciekawe, czy mają ekspres do kawy. Chociaż ja i tak nie piję. Rzuciłem kawę już 2 tygodnie temu. Różne dobre rzeczy. Ale my już zaopatrzeni w wodę oraz w napój z guaraną. Także tylko tankujemy i płyniemy. Właśnie się dowiedziałem, że rzeka Rio Negro ma w tym miejscu 120 metrów głębokości. Ciężko w to uwierzyć. Rzeka o takiej głębokości. Ciężko też mi uwierzyć w fakt, że jestem w Amazonii i płynę właśnie prywatną łodzią. Kierujemy się 50 km na północny zachód. Chyba na północny zachód od centrum Manaus. Razem ze mną na pokładzie jest tylko kapitan, przewodnik oraz syn przewodnika. Koszt takiej wycieczki to 1900 brazylijskich reais, czyli 1400 polskich złotych. To dzięki Wam, drodzy widzowie. Dziękuję za obecność na wczorajszym live streamie na kanale Marcin Banot oraz za wszystkie donaty. Opłaciłem to wszystko i sobie płyniemy. Dzięki Wam mogę poczuć się jak jakiś prawdziwy reżyser, jak jakiś James Cameron, który właśnie w poszukiwaniu inspiracji nurkuje w jakichś dziwnych zakątkach tego świata. Fajnie sobie płyniemy. Ogólnie to syna przewodnika nie było w planach, ale jakby bez zapowiedzi się pojawił. No i fajnie. Na pewno też się fascynuje, że płyniemy zobaczyć ruiny opuszczonego od blisko 10 lat hotelu Ariał. Jeśli chodzi o widoki, które tu są za oknem, no takie jak widać, no Tajlandia to nie jest. Ogólnie ta Amazonia na razie jak dla mnie jest taką nostalgia i duże odległości. To jest właśnie Amazonia. Dodatkowo widoki w dniu dzisiejszym są utrudnione przez zakopcenie. Chodzi o to, że trwa sezon na wypalanie terenów. Dowiedziałem się, że to ludzie wypalają często w charakterze przestępczym te tereny. Chodzi o przygotowanie gruntów pod uprawę spożywczych roślin. Chodzi o pieniądze, o to, żeby zarobić dużo pieniędzy. Właśnie dlatego jest osłabiona widoczność w dniu dzisiejszym. Normalnie byłby dużo lepszy widok i tam na horyzoncie byłoby lepszy kontrast by był. Ale tak też jest spoko. I tu jest na pewno lepsze powietrze niż w mieście, także oddychanko. Niesamowicie szeroka jest ta rzeka. Tu ciężko jest to jakby ogarnąć wzrokiem i tam nie widać w ogóle drugiego brzegu, nie?
Jest jeden plus tak dużego zakopcenia środowiska. Chodzi o to, że słońce nie dociera i nie parzy aż tak bardzo. Ten dym tworzy taką syntetyczną chmurę, która właśnie hamuje promieniowanie UV, które mogłyby nas przypalać. Aqui é a entrada do Rio Ariaú. Esse rio que cruza do Rio Negro pro Rio Amazonas, cara. Esse na entrada. To jest taki istotny punkt naszej wycieczki. To jest miejsce, gdzie kończy się rzeka Rio Negro i zaczyna się rzeka Ariał. Nasze miejsce docelowe, czyli hotel Ariał Tower, jest właśnie nazwany na cześć tej rzeki, na cześć rzeki Ariał. I właśnie tu płyniemy. Ja tak naprawdę pierwszy raz jestem w takim środowisku. To miejsce mi wygląda na kajmany oraz piranie. Niesamowity widok i jaki zapach. Silny roślinny, lekko słodkawy zapach. Bardzo przyjemny. Właśnie co do tych komarów, no to teraz wpływamy w takie miejsce, gdzie może być ich trochę więcej. No może nie teraz w tym słońcu, ale często na ilość komarów ma wpływ jakość wody. No i tam na Rio Negro jest kwaśna woda, przez co jest bardzo mało komarów. No i jest małe ryzyko zarażenia się malarią na Rio Negro. Ale my teraz wpływamy na Ariał. Z tego, co się dowiedziałem od przewodnika, to Ariał Tower zaciąga wodę z Amazonki. No i tu jest inny właśnie odczyn tej wody, przez co może być więcej komarów. First point of Ariał Tower, yes? That was to put the box of water and antenna for radio and yeah, some radio at the time. Not really. It's possible to go there? If you want. You want? Yeah. Yeah. Ele quer entrar ali na torre ali. É. Bora lá. Anda aí pouquinho em terra. Aí, ó. Vai tá o canal aí. Smarowanką skity. Coloca nas tuas pernas. Olha o canal. É gavião ou passarão? 25% ditu. Sabe? Gringo, pierwsze kroki w dżungli. O ciul, ależ normalnie torf. Okej. Oh my god. To się nazywa tropikalny urbex. No nie zgadniecie, co chodzi mi po głowie. Na pewno nie wspinaczka.
Okay, it's my way. Widzę drabinę tam u góry. Capiro, what do you think? Can I go there? For me it's easy. You have to go upstairs? Yeah, if this possible, if you waiting for me maybe 10 minutes? No problem. You just need to be safe, no? Ja. Ej, trafiłem chyba najlepszego przewodnika na świecie. On się zgodził na to, że ja mogę tam wejść do góry, nie? Ale tu są mrówki. Jest jakaś pajęczyna mała. O, jest kibelek akurat. Kurde, ale ta drabina tam wygląda kosmos. Okej, tu są jakieś większe pajęczyny i większe ptaki. Szczerze to bardziej się boję właśnie jakichś robaków niż tej wysokości. Nie wiedziałem, że tu na miejscu będą takie opcje. Spodziewałem się ciekawych urbexów, ale że aż takich. Jest drabina. Siema, siema. O kurwa, tam jest jakieś ptaszysko, ale ogromne. I też pszczoły jakieś tu są. O, nie będziemy wbijać wyżej chyba. Zauważyłem jakieś gniazdo takich większych owadów. One jest tu. Jak to zacznie latać, a tego jest tu pełno. Kurde, no chyba, że jednak wbijamy. Chyba, że jednak wbijamy, coś mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że ja nie będę w stanie, że ja sobie tego nie wybaczę, jak tam nie wyjdziemy. Idziemy, jak mnie będą atakować, to zrobimy odwrót. Tam jest właśnie całe to gniazdo. Jest jakiś mały ptaszek. Na razie jakby nie reagują w ogóle. Może mnie nie widzą. Tyle rzeczy może mnie tu zabić. Pszczoły, komary, wysokość. Tam jeszcze jakieś wielkie ptaszysko jest na górze. Ja p***dolę. Jestem świrem. O kurwa! Ja pierniczę, w co ja się wpakowałem? To nie są pszczoły, to są osy. A osy są jeszcze gorsze, ponieważ one mogą żądlić wielokrotnie i nie umierają po każdym urządleniu, tak jak pszczoła. Na domiar złego osy są bardziej... ukąszenie osy boli bardziej i one są agresywne. No i ja widziałem ich gniazdo i jestem 40 metrów nad ziemią i to jest jedno z bardziej zjawiskowych miejsc, które mogłem odwiedzić.
w ramach nagrywania tych filmików na YouTube. Wow! Magic! Niesamowite miejsce. Poczułem właśnie, jak dit spłynął. Bardzo niedobre w smaku to jest. Wlazłem tutaj, naprawdę to zrobiłem. Martwią mnie te pszczoły. Trzeba złazić pomału, szybko. Myślę, że najlepiej to bezpiecznie by było, ale z tymi pszczołami to nie wiadomo. Tak się poświęciłem do tego ujęcia. Teraz jeszcze jakieś ważki się pojawiły. Plecak dajemy tu i schodzimy. Teraz muszę sobie wbić do głowy, że choćby nie wiadomo, co się działo na tej drabinie, to ja jej nie mogę puścić. One mogą mnie kąsać, te pszczoły. One mogą jakby wbijać mi żądło w twarz, ale ja nie mogę się puścić tej jebanej drabiny. Te guziki też by się przydało pozapinać. Będę udawał po prostu betonowy słup. Jestem betonowym słupem. Jestem częścią tej konstrukcji, jak coś, pszczółki. Powolutku. Jak tego jest tam dużo.
Mam jakiegoś schiza tu. Czy coś tu? Nie, to moja schiza tylko. O Jezu, ale paranoja. Pięknie. Pięknie. Nie zaatakowały mnie. Jestem. O nie, zostawili mnie. Jestem sama w amazońskim lesie. Co teraz? Wracamy tą samą drogą. Trzeba uważać na kleszcze. I czerwone mrówki. Ha! Nie zostawili mnie jednak. Amazing adventure. Good adventure. That's nice. I can see from here it's very height for us. Ja Tudinho. Cadê o ovo dele? po treningu dobrze zjeść banana. Ovo grande. Zajebiste są. To jest taka małpka marzeń. To jest małpka marzeń. Właśnie taką chciałbym mieć, nie? What? On mi normalnie z ręki to porwał. Ja nie mogę. Nie widziałem jeszcze, żeby aż tak. Jakie one są fajne, takie małe. It's safe? Yes. Zajebiste. Alimentar. Já preguiçoso, já tá. Macetão, né? Macetão já tá agora. Pega. O, atakują. Amazońskie smakołyki, czyli guarana. Tu była pierwsza wieża z pokojami z tego kompleksu hotelowego, bo to nie był taki zwykły hotel, to był kompleks hotelowy, który składał się z kilku takich właśnie wież o walcowatym kształcie. Takie okrągłe to były wieże, no i one były połączone takimi pomostami. No i tu widać, tam jest taki jeden pomost, wygląda na taki zerwany. Tak to wyglądało wiele lat temu. Są to archiwalne zdjęcia z sieci, a na tym zdjęciu widać tą wieżę, na którą się przed chwilą wspinałem. Widać, że faktycznie ta wieża służyła kiedyś jako podstawa do zamontowania anteny oraz miejsce na zbiorniki na wodę. To była wieża ciśnień. No i Capiro coś tu mówi, że było 250 pokoi, czyli to było do przemieszczania się pomiędzy tymi wieżami, w których były pokoje. It's water level. Water Level. woda sięga tego. It's rain season, yes? When Rain rain season season. on June. Czyli w czerwcu, kiedy jest sezon deszczowy, to woda sięga takiej wysokości. O, są też inni goście, czyli nie jesteśmy sami. O kurde, podróżując na takiej łódce musi być lepsza adrenalina. Przecież taki kajman mógłby ich sięgnąć bez problemu. Aha, Walkway. tamte korytarze są właśnie w lesie, je widać. Crossing there. Também que ela conhece o Ariaú e ela vai me ajudar, ela vai segurar aqui o microfone enquanto a gente... Płyniemy teraz z drugiej strony. Po drugiej stronie też są pozostałości kompleksu Ariał Tower. Wspinaczka. Trazer em balsa era pra... Aí tu pega a água. Co? Ja tam nie wlecę. Já? Ok? Okej. Está. Tá um sufoco aqui.
odpuszczam. Podziękujemy, bo są krokodyle i jakieś pręty, to znaczy aligatory i jakieś pręty. Tu też pszczoły latają jakieś. To są te same pszczoły, co tam były. Hey, this is waspies, not bees. What do you think about this? I see the same insect on the top of... Same, that's stinge. 6 hours hurting. Okay, it's venomous. A little bit. They attacked. You're like serious. They are aggressive. Właśnie się dowiedziałem, że te pszczoły to nie są pszczoły, tylko to są jakieś inne insekty. Jak cię ugryzie, co jest możliwe, bo one atakują ludzi, no to przez parę godzin możesz odczuwać ból, no i są delikatnie jadowite i one są tu bardziej rozbrykane, widzę, niż tam były, bo one sobie tak latają od jednego słupa do drugiego. Ajajaj, chyba trzeba będzie odpuścić. Dowiedziałem się też, że miałem duże szczęście, że widziałem to gniazdo i że one mnie nie zaatakowały. Odpuszczę sobie tą spinaczkę, bo naprawdę kręcą się tu te France i podziękujemy. That's the signal that they're gonna attack to you. Okej, czyli to był sygnał właśnie, że żeby nie podbijać, bo one mogą mnie zaatakować, nie? No niestety, ale czasami trzeba odpuścić. Ale miałem szczęście, że tam mi się udało wejść, nie? Więcej szczęścia niż rozumu. Kurde, ale mam świetnych przewodników. Latynosi, wyluzowani. Co ja nie wymyślę, to oni, że spoko, możesz wbijać, nie? Zapytałem, czy mogą podpłynąć na plażę. Oczywiście, że mogą. W sumie też są dobrze opłaceni, więc trudno, żeby mi tu wydziwiali. O, tu widać, jaki ta woda ma kolor. No to jesteśmy. Kolejna część kompleksu hotelu Ariał. Chyba najlepszy urbex mojego życia. Może nie licząc cementowni w Będzinie. Ciekawe miejsce. Te mury są już opuszczone od blisko 10 lat, a cały ten hotel jest legendarny i bardzo znany wśród ludzi na całym świecie. Jak czytałem na necie jakieś ciekawostki, to okazało się, że kiedy hotel przeżywał takie swoje najlepsze lata, to odwiedzali go tacy ludzie jak jakiś tam prezydent Stanów Zjednoczonych, albo właśnie sam Bill Gates tu był, jakieś persony z Polski też się tu zjawiały, bo na przykład Roman Polański kiedyś gościł w tym hotelu. No i słyszałem też od Capiro, że Arnold Schwarzenegger tu był. I mało tego, Capiro kiedyś się przeciął ze Schwarzeneggerem. On mi mówił, że on był tak 2 metry kiedyś właśnie od Schwarzeneggera na jakimś kongresie. No i także takie rzeczy, nie? Aha, i jeszcze Marcin Banot tu był, nie? Ale to już wiele lat później, jak już był opuszczony ten hotel. No, on wtedy nakręcił tu taki odcinek o urbexie. No i właśnie leci ten odcinek. Właśnie go oglądacie.
Co ja wam mogę tu jeszcze za ciekawostki opowiedzieć o tym hotelu? Chodziło o pieniądze. Hotel popadł w duże zadłużenie, nie potrafili się wykaraskać z problemu finansowego. No i został zamknięty hotel około 10 lat temu już. No a to działało od 38 lat. 38 lat temu został zbudowany ten hotel. Także te mury mają 38 lat, no a opuszczone są już blisko 10 lat. Ale tu jest pusto. Cisza, spokój. No i jest mój przewodnik, 100% Indianin, Capiro, siemano. Te chodniki, które tu wisiały, właśnie łącząc te wszystkie obiekty w kompleksie, no to one miały w sumie 5 km. No ale w internecie czytałem, że miały 8 km. Więc nie wiem ile miały, ale liczyło się to w kilometrach, więc srogo. Fest długie to było. No i żeby na przykład z takiej jednej wieży, w której był twój pokój, dojść do recepcji, no to trzeba było właśnie po tym śmigać. I wiedziałem, że oni tu na takich wózkach jeździli. Ou em carrinhos de golfe, como mostram estas imagens antigas. A quilômetros da capital amazonense. Fest to jest dżungla. Czasami tak się mówi, że trafisz gdzieś tam na osiedlu, gdzieś tam za garażami, gdzie jakieś drzewa są. Też jest fajnie, ale i tak się czasami tam mówi, że o, ale dżungla. A tu naprawdę jest dżungla. Ale ta woda jest straszna. Co jak tu się czai jackaru. Są tu podobno aligatory. Pewnie jest mnóstwo rzeczy, które chciałoby mnie zabić. Domyślam się, że noc w takim amazońskim hotelu pewnie kosztowała krocie. Nie każdy mógł sobie pozwolić, żeby tu spędzić noc. We go to the next ruin, okay? Yes. Capiro, you was there? I worked here. You working here? Yes, In hotel? in hotel. You work in or reception? No, guiding. Okay. Guiding, yeah. You don't believe, but I was the guide who took the last group here. Wow. In 2015, was closed the door, like 3 months, Yeah. 3 months, and then one group with 17 persons arrived in Manaus and looking for hotel. The hotel was closed the door, and then I said, "Where's your reservation, Mister?" I said, "Okay, my reservation here." I said, "Let's go to the direct from in the office in Manaus." Yeah. And then they open again. Open, and then we enjoy here 4 days. Amazing. The last group. Amazing experience. Yeah. Spotkaliśmy po drodze jeden stateczek, któremu się paliwo skończyło. Utknęli tutaj, ale już czekają na pomoc. Normalni turyści na 12. Jesteśmy właśnie kilka kilometrów dalej, aby tak jeszcze pozaprogramowo odwiedzić ruiny jakiejś starej wioski. I love Paracatuba. Co za pradawne mury. O ciup. No niezły widoczek. To jest już opuszczone ponad 100 lat. Amazing. Ale to wygląda, jak te drzewa tam wyrosły na tym. Niesamowite. Z tymi murami jest związana straszna historia. 100 lat temu normalnie tu była wioska i ludzie tu mieszkali, ale wyginęli, ponieważ zabił ich wirus. Jakaś choroba ich zabiła. Solidna wioska. Takie mury w takim miejscu tyle lat temu. Here was the prison. Prison? Prison for slavers. Don't like to work to produce the latex
go to the prison. Czyli taki los spotykał nieroboli, którym się nie chciało robić na plantacjach kauczuka. Toilet. A roof? Where is roof? I think I can climb here and escape from this prison. Ej, bo to niby takie więzienie było tu, a ja bym tu normalnie mógł pitnąć przez dach, nie? No ale tu pewnie 100 lat temu normalnie był dach. Ciężko byłoby zwiać z tego więzienia. Niezłe pomieszczenie, zarosło totalnie. Też ciekawe zjawisko. Widać, że drzewo próbowało wypuścić korzenie i wpuścić je w ziemię, no ale nic z tego. Ludzie tu zbudowali wcześniej posadzkę, no i tak się rozlały te korzenie. Tak, i tu właśnie szukając miejsca powbijały się w ziemię. Ciepło jest, jestem przegrzany, zmęczony. Latynosi tak mają. To już siesta, my już jesteśmy, już dawno powinna siesta być, jest godzina 13, a my ciągle w robocie, nie? To dlatego. No ale miejscówka top. Myślę, że bez problemu można by się tu inspirować przy budowaniu nowych leveli do jakichś gier typu ten Uncharted czy Tomb Raider. Barbershop. Że to jakieś fryzjerskie pomieszczenie było. To jest dobre. Tu jest takie małe pomieszczenie, a w środku takie dwa ogromne drzewa. Jak one się tu znalazły? Podobno jest tu gdzieś ukryta wielka dziura, do której wrzucamy zwłoki ludzi. Szukamy tej dziury, ale chyba jej nie znajdziemy, bo ona pewnie została już zakryta. To drzewo jest najlepsze. Odpływamy z tego miejsca i płyniemy z powrotem do Manaus, do miasta, w którym jest moje aktualne mieszkanie. No i to już koniec tego odcinka. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro!